Zanim Polska stała się krajem w dzisiejszym rozumieniu, zanim powstały rejestry parafialne i metryki urodzenia, ludzie nosili jedno imię. Żyli w osadach, na podgrodach, przy kościołach, wzdłuż rzek i właśnie tam, w codziennej pracy, w hałasie kuźni i miarowym tkaniu krosna, rodziły się pierwsze słowa, które z czasem stały się nazwiskami. Nie nadał ich żaden król. Nie wypisał żaden notariusz. Nadali je sąsiedzi, bo gdy we wsi był tylko jeden człowiek, który umiał naprawić koło, wszyscy wiedzieli, do kogo iść i wszyscy wiedzieli, jak go nazwać. To, co zaczęło się jako opis, stało się tożsamością. 20 spośród tych tożsamości przetrwało do dziś i każda z nich kryje w sobie opowieść o Polsce, która nigdy nie trafia do podręczników. Zanim wyruszymy w tę podróż, krótka prośba. Większość z Was ogląda ten materiał na telewizorze, więc subskrypcja bywa utrudniona. Jeśli jednak ta historia Was porusza, udostępnijcie ten odcinek komuś bliskiemu. To najprostszy sposób, by te zapomniane opowieści dotarły do większej liczby ludzi i by ten kanał mógł się rozwijać. Dziękujemy za każdy taki gest. A teraz wyruszamy. Był wiek XIII. Polska rozbita na dzielnice przez ponad 150 lat. Powoli się zrastała i jednocześnie zmieniała. Na mocy prawa magdeburskiego, przejętego z Niemiec i dostosowanego do polskich realiów, powstawały kolejne miasta i wsie z prawdziwą strukturą. Rynkiem, ratuszem, ławą sądowniczą. Do Krakowa, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, ale też do mniejszych osad na Mazowszu, Małopolsce i Wielkopolsce ściągali rzemieślnicy. Jedni z zachodu, inni z sąsiednich regionów polskich ziem. Każdy z nich przynosił swój fach i każdy z nich, zupełnie o tym nie wiedząc, nosił w kieszeni zaczątek nazwiska, które jego potomkowie będą nosić przez stulecia. W tamtych czasach miasto było podzielone jak żywy organizm. Każde rzemiosło miało swoją ulicę, swój cech, swoje reguły. Kowale z kowalami, szewcy z szewcami, tkacze z tkaczami. Do dziś w starych polskich miastach zachowały się ślady tamtego świata. Ulice zwane szewską, kowalską, tkacką, a w nich, wyryte niejako w samym kamieniu, imiona tych, którzy tam żyli i pracowali. Tę samą historię można jednak odnaleźć nie w kamieniu, lecz w żywych ludziach. W nazwiskach, które dziś brzmią jak zwykłe słowa, ale kiedyś były opisem czyjejś codzienności. Zacznijmy od rzemiosła, bez którego żadne średniowieczne miasto nie mogło funkcjonować. Od bednarstwa. Bednarz to jedno z tych polskich nazwisk, które mówi o sobie wszystko wprost. Bednarz to rzemieślnik wyrabiający beczki, kadzie, cebrzyki, balie. Wszystkie drewniane pojemniki, bez których gospodarka feudalna była niemożliwa. Piwo, miód, kapusta, śledzie, mąka. Wszystko to przechowywano i transportowano w drewnianych naczyniach. Bednarz był więc kimś absolutnie nieodzownym. Nie tylko w każdym mieście, ale i w każdym dworze, klasztorze i królewskiej siedzibie. Według zachowanych dokumentów historycznych, cech bednarzy w Krakowie funkcjonował już od roku 1382. 382. Kiedy Jadwiga Andegaweńska jeszcze nie zasiadła na polskim tronie, kiedy Wielka Trójka, Kraków, Wawel i Katedra dopiero nabierały swojego ostatecznego kształtu. W mieście przy Wawelu bednarze mieli już własne bractwo, własne zasady i własny herb cechowy. Ludzie, których praca była tak ważna, że sąsiedzi nazywali ich po prostu tym bednarskim albo bednarczykiem od Flisackiej, z czasem przekształcili tę ksywkę w nazwisko. Dziś bednarz to jedno z 14 najpopularniejszych nazwisk w Polsce, ze szczególnym zagęszczeniem w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jeśli nosisz to nazwisko, przechowujesz w sobie echo rzemiosła, które przez stulecia wypełniało polskie piwnice i spichlerze. Tuż obok bednarzy, w tym samym ciepłym świecie drewna i narzędzi, pracował kołodziej. To słowo brzmi dziś jak archaizm, ale w średniowiecznej Polsce kołodziej był kimś tak ważnym, jak dziś mechanik samochodowy. Zajmował się wyrobem i naprawą kół do wozów, a koła były dosłownie fundamentem każdej gospodarki
bo bez kół nie było transportu, bez transportu nie było handlu, a bez handlu zamierały miasta. Kołodziej posiadał wiedzę, której nie zdobyło się w tydzień. Musiał umieć dobrać właściwe drewno, wygiąć felgę, okuć obręcz w żelazie i dopasować szprychy tak, by koło trzymało się przez setki kilometrów na wyboistych drogach. Polskie nazwisko Kołodziej zaczęło się pojawiać w dokumentach w wieku XIV, w metrykach i rejestrach podatkowych miast takich jak Płock, Sandomierz czy Kielce. W dzisiejszej Polsce nosi je kilkanaście tysięcy osób, ale historia tej nazwy jest starsza i głębsza niż jakikolwiek rejestr. Słowo kołodziej pojawiało się w polszczyźnie już w najdawniejszych przekazach słowiańskich, bo koło i jego wyrób towarzyszą polskiej kulturze od zarania. Mało kto wie, że dawne polskie prawo cechowe wymagało od czeladnika kołodziejskiego złożenia egzaminu mistrzowskiego, który obejmował m.in. samodzielne wykonanie koła do wozu, bez jednego gwoździa, wyłącznie za pomocą drewna i skórzanego klinowania. Jeśli twoja rodzina nosi to nazwisko, wywodzi się od mistrzów rzemiosła, które wymagało więcej niż siły, wymagało wiedzy. Ale oto inne rzemiosło, głośniejsze, szybsze, rytmiczne. Tkacz. W tej nazwie jest całe brzmienie średniowiecza. Stukot krosna, napinanie nici, monotonny rytm, który od wschodu do zachodu słońca wypełniał ulice, gdzie mieszkali i pracowali tkacze. Tkactwo było w Polsce jednym z najliczniejszych i najważniejszych rzemiosł, szczególnie od XIII wieku, gdy na Śląsk i do Wielkopolski zaczęli napływać tkacze z Flandrii i Niemiec, przynosząc ze sobą nowe techniki i nowe wzory. W Lutomiersku, na ziemi sieradzkiej cech sukienniczy, skupiający właśnie tkaczy, powstał już około roku 1994, co czyni go jednym z najstarszych udokumentowanych cechów w Polsce. Tkaczem nie był tylko człowiek siedzący przy krośnie. Tkacz to ten, kto tworzył materię cywilizacji dosłownie i w przenośni. Sukno, płótno, a damaszek, z jego rąk wychodziły ubrania rycerzy, zakonnic, mieszczan i chłopów. Dziś tkacz to rzadsze nazwisko niż Kowalski. I właśnie dlatego jest tak cenne. Nosząc je, przechowujesz ślad rzemiosła, które w Polsce istniało przed wszystkimi koronacjami, bitwami i traktatami, jakie historia zdołała zapamiętać. Przenieśmy się teraz poza mury miast. W Polsce, która przez stulecia była krajem lasów, istniał zawód, który dziś niemal zupełnie zniknął, ale który w średniowieczu był źródłem bogactwa, przywilejów i wyjątkowego statusu społecznego. Bartnik. Słowo barć oznaczało gniazdo pszczele wykute w drzewie lub naturalną dziuplę przystosowaną do hodowli pszczół. Bartnik był człowiekiem, który takie barcie zakładał, pielęgnował i zbierał z nich miód. Ale to nie wszystko, bo w dawnej Polsce bartnicy mieli zdecydowanie więcej praw niż zwykli kmiecie. Mogli polować w lasach królewskich, mieli własne prawo bartnicze, a ich spory rozstrzygały specjalne sądy bartnicze. Miód był przez stulecia jedynym środkiem słodzącym dostępnym na polskich ziemiach. Cukier trzcinowy pojawił się tu dopiero późno, więc bartnicy byli w pewnym sensie strażnikami smaku i luksusu. W Puszczy Kurpiowskiej na Mazowszu bartnicy przez wieki tworzyli zamkniętą społeczność z własną kulturą, własnym strojem i własną dumą. Nazwisko Bartnik, wywodzone wprost od tej profesji, do dziś występuje w Polsce, ze szczególnym zagęszczeniem właśnie na Mazowszu i Kurpiach. Jeśli twoja rodzina pochodzi z tych ziem i nosi to nazwisko, jej korzenie mogą sięgać społeczności, która przez setki lat żyła w symbiozie z polskim borem. Teraz cofnijmy się do miast. Na rynku Krakowa, Poznania, Lublina i w każdej mniejszej osadzie mającej aspiracje do miana centrum handlowego pracował ktoś, bez kogo żadna klasa społeczna nie mogła obyć się ani jednego dnia. Szewc. Cech szewców w Krakowie powstał według zachowanych przekazów już w roku 1189. To data zdumiewająca. Mamy więc do czynienia z organizacją rzemieślniczą, która w Polsce istnieje od ponad 800 lat. Szewcy produkowali obuwie ze skór, często sami je garbowali i bardzo wcześnie zaczęli tworzyć własne bractwa cechowe.
które regulowały zasady terminowania, wymagania wobec mistrzów i ceny na targach. W Polsce z chyłku średniowiecza pojawił się nawet szczególny rodzaj szewca – safianiarz, wyrabiający lekkie, eleganckie obuwie ze skóry koziej lub jagnięcej. Safianiarze obsługiwali dwory i zamożne mieszczaństwo, a ich wyroby trafiały podobno nawet na eksport do Anglii. Szewc jako nazwisko jest dziś w Polsce stosunkowo rzadki, ale jego pochodne, jak Szewczyk czy Szwec, noszą dziesiątki tysięcy Polaków. Ten, kto nosi to imię, jest potomkiem rzemieślnika stojącego u podstaw jednego z najstarszych i najlepiej zorganizowanych cechów w historii polskich miast. Ale historia ukrywa się nie tylko w wielkich miastach. Ukrywa się też w każdej wsi, przy każdym kościele, w każdej osadzie, gdzie rosło drewno i stały domy. I właśnie tam mieszkał Cieśla. Cieśla to słowo, które po polsku brzmi prosto, ale zawiera w sobie wszystko. Cieśla budował domy, stodoły, mosty, spichlerze, a w razie potrzeby także fortyfikacje i wozy oblężnicze. W Polsce, gdzie przez wieki budulcem dominującym było drewno, Cieśla był równie ważny jak kowal. A może ważniejszy, bo bez jego pracy nie byłoby dachu nad głową. Słowo cieśla jest staropolskie i słowiańskie, pokrewne ukraińskiemu tiśla i pojawiało się w polskich dokumentach od samego początku piśmiennictwa. Cieślacy pracowali nie tylko przy budowie prywatnych domów, tworzyli ramy dla kościołów, szkielety drewnianych zamków, a często też wielkie machiny oblężnicze w czasie wojen. W Krakowie, mieście, gdzie przez stulecia krzyżowały się wpływy wschodu i zachodu, cieśle tworzyli własny cech, a ich praca widoczna jest do dziś w konstrukcji dachów kościołów gotyckich, w których drewniane wiązania mają po kilkaset lat. Nazwisko Cieśla i jego pochodne – Cieślak, Cieślik, Cieśluk – do dziś są żywe w Polsce, a ich rozkład geograficzny mówi wiele o tym, gdzie dawniej kwitło budownictwo drewniane. Jeśli twoja rodzina nosi to nazwisko, w jej historii jest ludzka ręka trzymająca siekierę i kształtująca Polskę dosłownie z drewna. Historia kryje jednak zawody, o których zapomnieliśmy niemal zupełnie. Jednym z nich jest rzemiosło stolarza. Nie mylmy go z cieślą. Stolarz to twórca mebli, stołów, skrzyń, ław, krzeseł, łóżek. I choć dziś wydaje się to oczywistością, w średniowieczu tylko niewielu ludzi posiadało prawdziwe meble. Chłop spał na sienniku, jadł z deski, siedzał na pieńku. Meble były przywilejem mieszczan i szlachty. I właśnie dlatego stolarz był rzemieślnikiem obsługującym wyższe warstwy społeczne. Krakowscy stolarze wchodzili do cechów drzewnych, do których należeli też cieśle i snycerze, twórcy artystycznych rzeźb w drewnie. To właśnie z rąk stolarzy i snycerzy wyszły gotyckie ołtarze, które do dziś możemy oglądać w kościołach Małopolski. Nie był to zwykły warsztat. To było atelier, gdzie drewno zamieniało się w sztukę. Nazwisko stolarz, choć mniej popularne niż Kowalski, jest żywe w Polsce i nosi w sobie echo tych cichych warsztatów, gdzie powstawały przedmioty, które przetrwały setki lat. Dotarliśmy do połowy naszej podróży. Poznaliśmy już rzemieślników drewna i skóry, mistrzów kół i koła życia wiejskiego. Ale historia polskich nazwisk zawodowych prowadzi nas dalej. Do zawodów, które łączyły wioski z rzekami, karczmy z kościołami, a codzienność ze strategią. Wzdłuż Wisły, Odry, Warty, Bugu, Sanu i wszystkich mniejszych rzek, które przecinały Polskę jak żyły krwionośne, żył i pracował rybak. W Polsce, gdzie Kościół nakazywał posty przez blisko 150 do 180 dni w roku, ryby były podstawowym źródłem białka dla ogromnej części społeczeństwa. Rybacy nie tylko łowili, zarządzali stawami hodowlanymi, które od XIII wieku były nieodłącznym elementem majątków klasztornych i szlacheckich. Klasztor w Tyńcu pod Krakowem, jeden z najstarszych benedyktyńskich klasztorów w Polsce, posiadał sieć stawów rybnych, których prowadzeniem zajmowały się całe rodziny rybaków. Ich praca była tak ważna, że podpisywano z nimi specjalne kontrakty, a prawo do łowienia ryb w konkretnych odcinkach rzek było pilnie strzeżonym przywilejem. Nazwisko rybak
proste i jednoznaczne, przetrwało do dziś. I choć rzeki wyglądają dziś inaczej niż w XIV wieku, każdy, kto to nazwisko nosi, jest potomkiem kogoś, kto znał rytm polskich wód lepiej niż kogokolwiek innego. Inaczej niż rybak, który żył z wodą, piwowar żył z ogniem. Bo ważenie piwa, fermentacja, gotowanie, chmielenie to był proces, który wymagał ciągłego nadzoru, precyzji i wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. W Polsce piwo było nie luksusem, lecz koniecznością. Pili je wszyscy, od chłopa po biskupa, bo woda często była niezdatna do picia, a piwo po procesie gotowania było bezpiecznym napojem. Piwowary powstawały przy zamkach, klasztorach i karczmach, a prawo ważenia piwa było zazdrośnie strzeżone przez właścicieli ziemskich, szczególnie na Mazowszu, gdzie badania historyczne potwierdzają, że szewcy i piwowary były najważniejszymi źródłami dochodu dla właścicieli dominium. Piwowar zajmował kluczową pozycję w lokalnej ekonomii. Cech piwowarów w Krakowie był jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych cechów miejskich. To stamtąd, z tych gorących izb pełnych pary i chmielu, wyrosło nazwisko piwowar. Dziś rzadkie, a przez to tym cenniejsze. Nie każdy zawód wymagał fizycznej siły. Niektóre wymagały cierpliwości i zręczności innego rodzaju. Tokarz to rzemieślnik pracujący przy tokarce, narzędziu umożliwiającym toczenie drewna lub metalu w celu wytworzenia symetrycznie zaokrąglonych przedmiotów. Kul, rękojeści, świeczników, trzonków. Polska tokarka z epoki piastowskiej i jagiellońskiej była urządzeniem wprawianym w ruch łukiem lub nożnym pedałem. A tokarz, pracując, wymagał koordynacji obu rąk i obydwu nóg jednocześnie. Wyroby tokarskie zdobiły wnętrza zamków i domów zamożnych mieszczan. Tokarze wchodzili do cechów metalowych lub drzewnych, zależnie od materiału, w którym pracowali. Nazwisko tokarz i jego pochodna tokarczyk, forma oznaczająca czeladnika tokarskiego lub syna tokarza, przetrwały do dziś. Nosząca to nazwisko rodzina przechowuje echo zawodu, który wymagał precyzji graniczącej ze sztuką. A oto zawód, który dziś niemal zupełnie zniknął, a był kiedyś nieodzowny. Stelmach. Stelmach to budowniczy i naprawiacz wozów. Człowiek, który scalał w całość koła kołodzieja, deskowanie stolarza, okucia kowala. To on tworzył gotowy wóz, który potem woził zboże do spichlerzy i sól do piwnicy. Stelmach pracował blisko granicy między kilkoma rzemiosłami naraz. Musiał znać drewno jak cieśla, metal jak kowal, koła jak kołodziej. W Polsce, kraju o ogromnych odległościach między miastami, gdzie transport lądowy był przez wieki podstawą ekonomii, Stelmach był postacią strategiczną. Bez niego nie ruszały konwoje solne z Wieliczki do Sandomierza, nie docierały towary z Gdańska do Krakowa. Nazwisko Stelmach i jego pochodne funkcjonują w Polsce do dziś, głównie na terenach dawnej Małopolski i Lubelszczyzny. Każdy jego nosiciel jest potomkiem kogoś, kto trzymał w rękach cały ciężar polskiego transportu. Przenieśmy się teraz do zawodu, który jest najstarszy ze wszystkich i który zadziwia każdego, kto pozna jego historię. Garncarz. Ceramika jest obecna w Polsce od epoki kamienia, ale to w średniowieczu garncarstwo stało się zawodem zorganizowanym i cechowym. Garncarz wyrabiał ceramiczne naczynia, garnki, misy, dzbany, talerze, które były absolutną podstawą każdej kuchni, każdej piwnicy, każdego stołu. Ale garncarz to nie tylko twórca naczyń. W Polsce późnego średniowiecza garncarze zaczęli wyrabiać też kafle do pieców. Te piękne, glazurowane kafle, które do dziś zdobią piece w zamkach Wawelu, w Muzeum Zamkowym w Malborku i w rekonstruowanych izbach muzealnych po całej Polsce. Malbork, największy ceglany zamek świata, skrywał w swoich wnętrzach piece wyłożone kaflami wykonanymi przez mistrzów garncarskich. Nazwisko garncarz jest w Polsce rzadkie, ale jego pochodna, Zdun, czyli twórca pieców, jest lepiej znana i dokumentuje tę samą historię. Człowieka, który z gliny tworzył ciepło. Teraz czas na zawód, który dawał władzę. Sołtys. W Polsce XIII i XIV wieku, gdy tysiące wsi lokowano na prawie magdeburskim lub chełmińskim,
Każda z tych wsi potrzebowała zarządcy. Tym zarządcą był sołtys. Człowiek, który zawierał umowę z panem gruntowym, organizował osadnictwo, zbierał czynsze, rozstrzygał drobne spory i odpowiadał za całą wspólnotę. Urząd sołtysa był dziedziczny i bardzo często bardzo intratny. Sołtysi mieli prawo do określonego udziału we wpływach podatkowych i często do własnych łanów ziemi. To było tak prestiżowe stanowisko, że rodziny, które je sprawowały przez pokolenia, przyjmowały je jako element swojej tożsamości. Nazwisko sołtys, jedno z rzadszych w Polsce, co czyni je tym cenniejszym, pojawia się w dokumentach już w wiekach średnich i nosi w sobie echo polskiego prawa wiejskiego, które przez stulecia kształtowało sposób, w jaki Polacy rozumieli wspólnotę i odpowiedzialność. Nie wszyscy, którzy zarabiali, robili to rękami. Kucharski, a wcześniej po prostu kucharz, to nazwisko wywodzące się od jednego z najważniejszych zawodów dworskich. Kucharz w magnackim lub królewskim dworze nie był zwykłym gotującym. Był zarządcą kuchni, znawcą produktów, przewodniczącym całego systemu aprowizacji. Na dworze Jagiellonów na Wawelu, gdzie biesiadowali posłowie z całej Europy, gdzie odbywały się uczty trwające dni, kucharz był człowiekiem strategicznie ważnym. Znał sezonowość produktów, zarządzał dostawami, wiedział, co podać na uczcie weselnej, a co wystawić na stole w czasie postu. Kucharski jako nazwisko pojawia się w Polsce powszechnie i nosi w sobie echo tych wielkich królewskich kuchni, gdzie gotowało się dla całego dworu. A od dobrego posiłku często zależało i dobre wrażenie dyplomatyczne. Ślusarz to kolejny zawód, który dziś kojarzy się z wąską specjalizacją, ale w średniowieczu był mistrzem o szerokim spektrum umiejętności. Ślusarz wyrabiał zamki do drzwi, skrzynek, skrzyń, arsenałów, więzień. Wyrabiał też zawiasy, rygle, kłódki i klucze. Klucz w średniowieczu był nie tylko narzędziem, był symbolem władzy i zaufania. Jeśli ktoś miał klucz do piwnicy z zapasami, do skarbca, do bramy miejskiej, miał władzę. I to właśnie ślusarz tworzył ten klucz. W Krakowie cech ślusarzy istniał już w późnym średniowieczu i skupiał nie tylko wytwórców zamków, ale i nożowników, szpadników i gwoździarzy. Nazwisko ślusarz i jego zdrobnienie ślusarek nosi dziś w Polsce kilka tysięcy rodzin. Każda z nich jest potomkiem człowieka, który rozumiał mechanizm lepiej niż ktokolwiek inny. A oto zawód, który w Polsce był wyjątkowo szanowany i wyjątkowo dobrze opłacany, pisarski. Pisarz, bo od tego słowa pochodzi to nazwisko. W Polsce XIV i XV wieku to nie urzędnik za biurkiem. To człowiek, który potrafił pisać, gdy niemal nikt inny nie umiał. Pisarze sporządzali akty prawne, dokumenty kupna i sprzedaży, testamenty, pozwy sądowe, listy i kroniki. Działali przy sądach grodzkich, przy kancelariach magnackich i królewskich, przy parafiach. Umiejętność pisania była tak rzadka i tak ceniona, że pisarze należeli do najbardziej szanowanych ludzi w każdej społeczności, niezależnie od jej wielkości. Kto opanował łacinę i polskie pismo, mógł pracować na każdym dworze w Polsce. Nazwisko pisarski nosi w sobie ślad tej intelektualnej elity rzemiosła słowa. Ludzi, którzy zachowali dla nas historię właśnie dlatego, że sami ją zapisali. Rymarczyk to pochodna od rymarz, rzemieślnik wyrabiający uprzęże siodła, pasy i inne skórzane elementy oporządzenia konia i rynsztunku rycerskiego. W Polsce, gdzie jazda konna była podstawą zarówno gospodarki, jak i wojskowości, rymarz był człowiekiem nieodzownym. Rymarstwo pojawiło się w Polsce w XIII wieku, a jego największymi ośrodkami były Gdańsk, Kraków, Lwów i Poznań. Rymarz obsługiwał nie tylko rycerzy, obsługiwał każdego, kto miał konia, a koń był w dawnej Polsce narzędziem pracy dla warstw znacznie szerszych niż tylko szlachta. Nazwisko Rymarczyk, mały rymarz, syn rymarza lub czeladnik rymarksi przetrwało do dziś i mówi o sobie precyzyjnie. O człowieku, który stał na pograniczu rzemiosła i sztuki, bo dobra uprzęż była zarówno funkcjonalna, jak i piękna. Kuśnierz to słowo, które dziś brzmi archaicznie.
ale kryje w sobie jeden z najlepiej opłacanych zawodów średniowiecznej Polski. Kuśnierz był przetwórcą i sprzedawcą futer, a futro w XIV i XVI wieku było symbolem statusu, bogactwa i władzy. Nosiły je kobiety na dworach królewskich, biskupi w czasie ceremonii, magnat prezentujący się na sejmie. Czapki, kołnierze, podszewki płaszczy – wszystko to wychodziło z rąk kuśnierza. W Polsce kuśnierze handlowali futrami z bobrów, kun, lisów, a nawet soboli sprowadzanych ze wschodu przez szlak handlowy wiodący przez Wilno i Kijów. Kuśnierski cech w Poznaniu i Gdańsku należał do najzamożniejszych i cieszył się ogromną estymą. Nazwisko Kuśnierz i jego pochodne do dziś funkcjonują w Polsce i niosą w sobie echo luksusu, który w dawnych wiekach był dosłownie noszony na plecach. I wreszcie leśniczy. To jeden z najstarszych urzędów leśnych w Polsce, sięgający co najmniej XIV wieku. Leśniczy był zarządcą i strażnikiem lasu należącego do króla, magnata lub klasztoru. Las w dawnej Polsce to nie był zwykły teren zalesiony. To był zasób strategiczny. Drzewo, zwierzyna, miód, barcie, rzeki. Wszystko to zaczynało się i kończyło w lesie. Leśniczy pilnował, by nikt nie wyrąbywał drzew bez zezwolenia, by kłusownicy nie polowali na królewską zwierzynę, by bartnicze drzewa były chronione. Posiadał własną broń, własną jurysdykcję i własną dumę zawodową. Puszcza Niepołomicka pod Krakowem, do dziś istniejący Las Królewskich Łowów, jeden z nielicznych zachowanych leśnych terenów łowieckich z epoki Jagiellonów, miała swoich leśniczych już w XIV wieku. To właśnie stamtąd wywodzi się tradycja zawodowa, której dziedzictwem jest to nazwisko. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko leśniczy lub leśniczak, jej historia może sięgać tych dawnych strażników polskich borów, ludzi, których misją było chronić las przed człowiekiem i człowieka przed lasem. Dotarliśmy do końca tej podróży przez polskie cechy, warsztaty, sady, rzeki i lasy. 20 nazwisk, 20 zawodów, 20 różnych historii ukrytych w słowach, które dziś brzmią jak zwykłe polskie nazwiska, ale kiedyś były opisem czyjegoś życia, czyjegoś fachu, czyjejś codzienności. W Polsce, kraju, który przez stulecia zmieniał kształty, granice i władców, przetrwały te właśnie nazwy. Nie zamki, bo zamki się wali. Nie herby, bo herby się blakną. Nazwiska przetrwały, bo przechodziły z ojca na syna, z matki na córkę, z pokolenia na pokolenie i niosły w sobie cicho, niepostrzeżenie, opowieść o tym, czym Polska naprawdę była. Krajem ludzi pracy, rzemiosła i odwagi codzienności. Może nie każdy z nas nosi nazwisko szlacheckie. Może nie każdy wywodzi się od hetmana czy kanclerza, ale ten, kto nosi w sobie imię bednarza, rybaka, cieśli czy bartnika, nosi coś, czego nie da się kupić. Nosi historię pracy, z której Polska wyrosła. Ważna uwaga. Ten materiał ma charakter popularyzatorski. Etymologia nazwisk i historia zawodów opierają się na udokumentowanych źródłach historycznych. Jednak samo noszenie danego nazwiska nie oznacza bezpośredniego pokrewieństwa z konkretnymi postaciami lub rodzinami wspomnianymi w tym odcinku. Badanie własnego drzewa genealogicznego wymaga weryfikacji w archiwach metrykalnych, parafialnych i urzędowych.